Cześć, dzień dobry. Dziś będzie remont ściany i pokażę Ci, jak nie planować remontu w jeden dzień. Miało być tak, a wyszło jak zwykle. Nazywam się Dorota Frajtak i jestem z Kreatywnie.com i dzisiaj opowiem Ci o farbach wapiennych. Zaczęło się od zdzierania tapety. Jest to tapeta winylowa. Niestety nie da się jej namoczyć, żeby zrobić to bezawaryjnie. I jak widać, po zdjęciu tapety udało mi się zdjąć też bardzo dużo farby ze ściany, czyli pozostały w niej takie niefajne dziury. Jeśli chodzi o tą ścianę, to pierwsza rzecz i taka najbardziej żmudna, którą musiałam zrobić, to ją po prostu umyć z kleju od tapety, dlatego że ten klej wchodzi w reakcję z farbą i tworzy bardzo brzydkie, strukturalne spękania. Później zaszpachlowałam ścianę za pomocą gładzi. No i zajęło mi to praktycznie cały dzień, bo tak jak widać ubytki na ścianie są bardzo duże. Po zaszpachlowaniu takim bardzo dokładnym, starałam się jak mogłam, ale nie jestem fachowcem, nie robię tego na co dzień, więc nie było to idealne. Przetarłam wszystko papierem ściernym. Wiem, że do tego są narzędzia, ale to są raptem 4 metry kwadratowe, więc mogłam sobie po prostu pozwolić na to, żeby to po prostu zrobić zwykłym papierem ściernym. Po oczyszczeniu wszystkiego z pyłu mogłam przykleić folię malarską i zabezpieczyć podłogę przed pomalowaniem. I powolutku mogę zacząć mieszać podkład. Jest to biały podkład typowy do farb wapiennych. Wybrałam je dlatego, że jest to pomieszczenie w starej kamienicy i ta przecierka z farb wapiennych idealnie pasuje do tego klimatu, który tutaj mam. Jeśli chodzi o podkład, on został rozwodniony 10% wody, tak zupełnie na oko, przyznaję się. Chodziło mi o to, żeby był dosyć gęsty i kryjący, żeby ewentualnie resztki tego kleju po tapetach dokładnie zakryć, żeby właśnie nie wchodziły w reakcję z tapetą i nakładam go bez oszczędzania niewielkim wałkiem, żeby był wszędzie. Teraz odmierzam cały kubeczek dobrze wymieszanej farby wapiennej i do pierwszej warstwy dodałam około 40% wody, także ta farba jest bardzo rozwodniona. I za pomocą szczególnego rodzaju pędzli, takich szerokich i płaskich, zaczynam pierwszą warstwę. Maluję na krzyż, najpierw kilka takich właśnie, nie wiem jak to nazwać, wysepek na całej ścianie. I w momencie, kiedy te poszczególne elementy mi lekko przeschną, wracam do początku i uzupełniam to, czego nie pomalowałam. I to jest tak zwany cloudy wash, czyli to jest technika przecierek, które tworzy się właśnie za pomocą pierwszej warstwy rozwodnionej farby wapiennej, a druga warstwa powstanie z farby wapiennej, która nie jest aż tak rozwodniona, jest bardziej kryjąca. Pierwsza warstwa po wyschnięciu prezentuje się naprawdę niefajnie, ale ma prawo tak wyglądać. Drugą warstwę nakładam odrobinę większym pędzlem, żeby się tak nie namachać. I tu już rozwodniłam tylko 20% wody, czyli farba jest bardziej kryjąca, tworzę większe chmurki, o właśnie takie nazwijmy, chmurki. I po pomalowaniu chmurkami tej mojej ściany zaczynam je łączyć między sobą tą samą 20% mieszanką farby z wodą. Po pomalowaniu drugiej warstwy ściana prezentuje się już naprawdę fajnie, musi tylko dobrze wyschnąć i teraz pozostało zabezpieczenie. Jest to rodzaj werniksu, który wnika w farbę, powoduje jej zabezpieczenie i ponieważ jest to kuchnia, to też jakiekolwiek odpryśnięcia jedzenia będzie łatwo po prostu wytrzeć z tej ściany. Ona tak szybko się nie uszkodzi i nie zabrudzi. Nakładam tą samą metodą co farby, ale już bez chmurek, tylko po prostu na krzyż zabezpieczam całą ścianę. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Mam nadzieję, że Ci się podobało. Pa!